Siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam. Bartek tym razem, bo we wtorek był film o promocjach. Ekspres od widza, ekspres z paczki z Polski. Słuchajcie, pierwsza taka ważna rzecz, ja na to zwróciłem uwagę. Bardzo ważna rzecz, być może, że o tym nie mówiłem, ale dla mnie wydawało się to oczywiste. Jak pakujecie ekspres do paczki do mnie, osuszcie go porządnie, osuszcie zbiorniki, zostawcie go w cieple z powyciąganymi tackami, pozbądźcie się wszelkich fusów, stacek, wszelkich fusów, odkurzcie młynek, pozbądźcie się, fajnie, że widzicie, już wam pokazuję, odcinek bez dubli, więc będzie bez dubli, już, czekajcie, przypomnę sobie jak to się robiło, chyba tak? Okej. To są ślady pleśni. Ja go umyłem trochę wstępnie, bo on był zielony, słuchajcie. Osuszcie go porządnie, wyjmijcie zaparzacz, opłuczcie, widzicie? Teraz to jest mało, ale on był, słuchajcie, naprawdę zielony był ten ekspres. To wszystko jest pleśń, ja to będę musiał wszystko czyścić. Te ekspresy są rozpakowywane raz szybciej, raz wolniej, natomiast one tu stoją. Jeśli w nich jest kawa, no to rośnie, no to są grzyby, słuchajcie. Ważna rzecz, ja to dopiszę do jakiegoś instruktażu przesyłek, jak już wznowię to przyjmowanie przesyłek, bo teraz, jak wiecie pewnie, jak widzieliście na stronie firmowej, jest wstrzymane, to wszystko jest spleśniałe, słuchajcie. Czyli tak naprawdę, wiecie, nic nie stało, wszystko się da doczyścić. Ale przetrzyjcie to chociaż jakimś środkiem do okien, czy czymkolwiek. Odkurzcie młynek, w młynku też jest pleśń. To trzeba to teraz wszystko czyścić tu. Czekajcie, niech ja to wydobędę. Tak po francusku. Mam dzisiaj jakieś tak głupawkę mam dzisiaj, słuchajcie. Już poczekajcie, tylko tu podwadzimy, żeby nam to wyszło. A tu jest akurat ok w miarę. Pamiętajcie o tym, bo no to rośnie wszystko. No tutaj wiecie, no w miarę jest ok, ale zwracam na to uwagę. Zobaczcie, to jest taki obraz tego, te wszystkie takie kwiatuszki tutaj widoczne, to jest pleśń. Trzeba je przede wszystkim osuszyć. A, już wiem, gdzie będzie to widać. Tu w zbiorniku na bank było mokro przy pakowaniu. Tak mi się wydaje, no oczywiście dowodów nie mam. Wystarczy wyjąć ten wężyk, widzicie? Widać chyba. On nie jest ukurzony. Nawet jakoś tak specjalnie nie śmierdzi pleśnią, ale pamiętajcie o tym po prostu. Taka porada przy pakowaniu ekspresów. Bo to stoi w zamkniętej paczce. W zimnie, jedzie gdzieś w zimnie. Potem, wiecie, jedzie, zwłaszcza zimą, jedzie u kuriera, marznie w bagażniku busa. Marznie na sortowni, potem się ogrzewa, kondensuje się woda, czy jak to się tam nazywa fachowo. No, zwracam na to uwagę. Ale dobra, do rzeczy. List przewodni od klienta. Nie chcę, żebyście widzieli, bo tu mamy numer telefonu. Pan Przemek. Świętokrzyskie, pozdrawiam Świętokrzyskie. Moje rodzinne strony, słuchajcie. Czytamy. Nie działa system spieniania mleka. Czasem wyskakuje błąd, wymień filtr. Lub wlej wody niegazowanej. Wymieniłem zawór ceramiczny, zaraz wam pokażę, bo te części są załączone. I zawór ciśnieniowy, czyli chodzi o... No zresztą od razu, jak o tym czytam. Zawór ceramiczny, stary. Zawór ciśnieniowy, membrana, zawór bezpieczeństwa, nazwijcie jak chcecie. To jest wymienione, jak widać. W pudełko wrzuciłem stare części, mi już niepotrzebne. Proszę spróbować naprawić mój ekspres oraz wykonać potrzebną konserwację. No to próbujemy, słuchajcie. Przede wszystkim trzeba go rozebrać. Zawór tutaj stary. Ma ułamaną tą zmiana widoku. Ma ułamaną tą nóżkę, ale to tak jak ja sam zresztą robię przy rozbieraniu. Nie ma problemu, to i tak jest śmieć. I tu jeszcze prezenty. Dostałem smar spożywczy. Doktor Cafe. Pamiętajcie, bo często mylicie, słuchajcie. Często mylicie. Pozdrawiam firmę Doktor Cafe. Ja nie jestem Doktor Cafe, tylko jestem Coffee Doctor, słuchajcie. Ale... jest taka firma, oni sprzedają części między innymi, coś tam jeszcze. Poczekajcie, bo mam klienta. Jestem, słuchajcie. Więc wracając, pozdrawiam firmę Doktor Cafe. Pamiętajcie, ja nie sprzedaję części, nasza firma nie sprzedaje części, więc jeśli... bo dzwonicie do mnie po parę razy tygodniowo, że kupiliście u mnie części. Nie, ja się nie zajmuję sprzedażą części. Mylicie, Doktor Cafe, Coffee Doctor. No, brzmi podobnie, nie da się ukryć. Wracamy do ekspresu. Trzeba go rozebrać, słuchajcie, Siemens EQ6, bo tego jeszcze nie powiedziałem, seria 100, EQ6 Plus seria 100. No co, rozbieramy dziada. Zobaczymy, co tam pan Przemek narobił w środku. Bo to dziwne, że po wymianie zaworu ceramicznego, po wymianie, no tu jest, widzę, źle złożony w ogóle, widzicie to? Nie widzicie? Tu się rozłazi.
Po wymianie zaworu ceramicznego, po wymianie membrany tych dwóch elementów, położę je tu, żeby je było widać, że to nie działa, nie? No bo to właściwie trop był chyba dobry. Tanie. Jeszcze spojrzę, bo może się okazać, gdzie tu też się pleśń wdała, pamiętajcie o tym. Tu wszystko wygląda na pierwszy rzut oka. Dobrze, nie chcę go na razie odpalać, chcę go rozebrać, żeby zobaczyć, co jest w środku. Serwisy, generalnie, jeśli są jacyś serwisanci, teraz oglądają mnie, nie lubią naprawiać po kimś, bo mogą być niespodzianki. Ja nie mówię tu absolutnie o tym przypadku, jeszcze przynajmniej, ale naprawianie po kimś, wiecie, no bywają niespodzianki, bywają przewody pozamieniane, to różne cuda się dzieją. Takie naprawy bywają trudne czasami. Gdzie jest moja gąbeczka zaginiona? Nie ma. Słuchajcie, nie mam gąbeczki. Gdzie ona się podziała? Przecież na bank gdzieś tu musi leżeć. Gąbeczko. Gąbeczko. No dobra, nie ma gąbeczki, będzie tekturka. Gąbeczkę się znajdzie później. Kładziemy go na bok. Nawet przewód jest obrośnięty pleśnią. No pilnujcie tego, one muszą być suchutkie. Siemens, z tego co jeszcze pamiętam, ma opcję odparowywania. Też warto to zrobić. No bo pamiętajcie, no ja zresztą o tym informuję przy oddawaniu ekspresu, że kolejka u mnie jest jaka jest. I no ten ekspres trochę postoi, tak? A to też byłoby bez sensu, że jak każdy ekspres, wiecie, otwierał, stawiał, mył. To, no nie da się tak tego zrobić. Sobie to wyciągnę z Siemensa, widzieliście wielokrotnie. Dobra, to kładziemy gdzieś tu na półkę. Wracamy na kopyta. Kurka chwilowo niepotrzebna, to też żeby się nie połamało, no ale jakby się nawet połamało, to tragedia się nie stanie. Założyłoby się nowe. Membrana. Tu w ogóle nie zaciśnięte, słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczne, czyli ściągamy jeszcze tył. Pamiętajcie, jak już robicie sobie sami, bardzo fajnie, ja się cieszę, że sami sobie naprawiacie te maszyny, ale róbcie to dokładnie, bo naprawdę kolekcja maszyn zepsutych na amen, słuchajcie, rośnie. Jakieś zwarcia miałem, no mówiłem wam już chyba o tym, źle podłączona cewka, tylko zaiskrzyło w ekspresie, plus takie nad przepływomierzem. Wydaje mi się, może się mylę, zaraz wydawało mi się, że jest niedokręcony, ale teraz widzę, że ten cybant jest dobrze zaciśnięty. Ale i tak należy zwrócić na to, słuchajcie, uwagę. Jedziemy dalej. Złazi nam tył. No tak powiem wam. Sprawdźmy. Tu pamiętajcie, że idzie główne ciśnienie. No, nie wiem, czy to jest zły cybant, czy... No nie powinienem go raczej zdjąć ręką, ale... Dobra. To teraz muszę go poluzować, go z powrotem... O matko, co mi tak kombinatorki ciężko chodzą. Teraz muszę go poluzować, czyli łapiemy sobie kombinerami, żeby mieć chwyt. Krzyżawa. Jakiegoś dużego krzyżaczka. Tego chwytu nie mam. To weźmy sobie dwie pary kombinery. Trzeba to jakoś w powietrzu odkręcić, nie? Złapmy sobie tu. Złapmy sobie tu. Złapmy sobie tu. Przecież nie wezmę kluczyka, po co? A, puściło. Puściło, więc kręcim. Tu wygląda wszystko dobrze. No sprawdzimy, zaraz go w ogóle odpalimy. W środku ta pleśń na szczęście się nie dostała, czyli ta wilgoć była gdzieś ze zbiornika albo skądś. No pamiętajcie o tym, bo to potem jest więcej czyszczenia, zapach może jakiś zostać. Co prawda ja mam środki do tego, więc nie ma szans, żeby został. Membrana czarna, tu była biała, ale to jakby kolor jest mało ważny. Ciekawe, czy dojdziemy w ogóle. Jestem ciekawy, bo tu wszystko wygląda na razie dobrze. Nawet zawór ceramiczny wygląda, że jest dobrze podłączony. No więc o co kaman, nie? Nakładamy. Mi się wydaje, że po prostu za nisko był ten cyban założony, ale mogę się mylić. On jest w ogóle... No nie, jest to widać, że było grzebane, bo on oryginalnie, słuchajcie, z tej strony powinien mieć wkręt, a nie z tej. Ale nie ma to większego znaczenia i tak jesteśmy w stanie go przykręcić, nie? Śrubko wkrętem. Tu jak strzeli ten wężyk, to jest ważne, ale tu było ok. Nie wiem czemu, może za nisko był trochę zaciśnięty, w sensie
na końcówce. Jak tu strzeli, może się polać na przepływomierz. Zrobi się zwarcie. Każde zwarcie jest niebezpieczne, raczej tu się nic nie powinno stać, ale może się coś stać. Ja bym to jeszcze dociągnął. Moim zdaniem jeszcze można, tu widzę tu jeszcze luz na cybancie. Można kombinerkami, można kluczykiem, można nasadką, słuchajcie, no. Ważne, żeby dokręcić. Jak to zrobicie, bylebyście tej śruby nie opędzlowali za bardzo, dobra? To na bok, zajrzyjmy jeszcze, czy tu nie jest przylana w ogóle, zabieramy tekturę. Chodź tu, Dzido. Na razie gdzieś tu, nieważne. Patrzmy, co tu się dzieje. Przewody się trzymają. Tak, to jest zasilający. On jest jakiś taki... A nie, tylko jest podniszczony, jest dobrze włożony. Tu jest wszystko dobrze, spust jest podłączony. Sprawdzam po prostu, wiecie, czy wszystko jest dobrze podłączone. Tu wygląda dobrze. Ten z tyłu jeszcze sprawdźmy. Też siedzi dobrze. Podłączenie. No tutaj ciężko pomylić, bo to jest jedna wtyczka. No tutaj, słuchajcie, wszystko wygląda ok. Tu jest jakiś altopusz. To jest tylko kurz. No, te przewody powinny być tędy zaplecione, ale to są już kosmetyka. Znaczy dobrze jest je zaplatać w te prowadnice, słuchajcie, bo to służy temu, żeby one się potem nie przycięły. No, ale to tu nie było źle, no jest w granicach normy. Jeszcze coś mi nie wchodzi, więc tu trzeba pilnować, by tych przewodów nie przycinać. Powtarzam to wielokrotnie, bo pamiętajcie, że ekspres wibruje podczas pracy, tak? I jak on będzie gdzieś przycięty, to on się prędzej czy później przetrze. Jeśli się przetrze gdzieś w miejscu plastiku, to pół biedy, ale jak się przetnie, to już gorzej. Dobra. Tu jest podpięte, to też ważne, bo czy przepływomierz był wymieniany, chyba nie był, ale wygląda, że się wypiął, bo jest nie do końca pięty wężyk. Pinajcie je tutaj, aż wejdą do tej drugiej zasuwki, bo tak to może łapać lewe powietrze, słuchajcie. Tu jest ok. Tu jest ok. No to trzeba go chyba odpalić, słuchajcie. Zaparzacz. Mamy. Klapka będzie potrzebna. Gdzie ta klapka jest? Bo tu jest czujnik. Mamy. Ta klapka. Wiadomo. Sypie się nawet ta pleć. No nie ma tragedii, ja go przetarłem, ale powtarzam to jeszcze raz. Nie wkładajcie, nie pakujcie, zwłaszcza, że to naprawdę był porządnie. Tu akurat miałem go rozpakować na wizji, ale nie wiedziałem, co to za ekspres, a list był w środku. Naprawdę porządnie zapakowany ekspres w bezpieczny sposób. Dwa od tego ekspresu styropiany, plus poowijane i tak dalej, i tak dalej. Dobra, dajcie mi chwilę. Materiał bez dubli, więc tylko chodzi o to, że idę, skonstruuję sobie cały ten układ wodny plus oszusta i zaraz do was wracam. Jestem, słuchajcie, przy okazji zobaczyłem, że nagrywam na tym filtrze tłumiącym, więc go wyłączyłem, żebyście słyszeli ekspres. Mamy tackę. Zbiornik wody jest nam niepotrzebny. Wężyk już podłączyłem. Magnesik oszukujący dzidę jest. To wszystko mamy. Teraz by dobrze było, żeby... Znaczy musimy widzieć, co tu się dzieje. Tu będziecie widzieć, że się woda leje. Gdzie jest wężyk? Gdzie jest wężyk? Gdzie jest wężyk? Gdzie jest, panie kochany, wężyk? No, na razie nie musi być brudny. Ja sobie tu jeszcze odleję tej wody, żeby mieć trochę więcej symulatora mleka. Przypominam, woda z płynem do naczyń. Sprawdza się idealnie. Dobra. Trochę tu muszę mieć więcej miejsca, żeby móc zamoczyć kijek. Mam pewne podejrzenia, słuchajcie, ale na razie nie będę nic mówił. Co? Palamy. No, do prądu jeszcze, tak? Z tych checklist słynnych moich to jeszcze do prądu. Odpalamy i patrzymy, co się dzieje. 3, 2, 1, go! Zawór ceramiczny chodzi ładnie. Słychać, że nowy. Nie mam napisane, czy on robi kawę. Jest tylko o mleku, więc zakładam, że problem jest w mleku. Nie spojrzałem jeszcze na powietrzacz, ale dobra. Gdzie jest moja szklanunia? Zaginęła. Jest. Widzicie? Idzie wszystko membraną. Jakie są podejrzenia?
Tu nie chce przejść woda przez grzałkę. Jakie są podejrzenia? Było już o tym. Proszę opróżnić pojemnik na skropliny. Mamy jasność. No dobra. Jak bez dubli, to bez dubli. Zrobimy to. Było już o tym. Ale, no widzicie, no jednak ja to powtarzam. Tu nie chcę się absolutnie wywyższać. To nie o to chodzi. Doświadczenie. Doświadczenie. Ekspres 1,5 miesiąca w serwisie. A był o tym film. Być może jak klient przesyłał ten ekspres, to jeszcze tego filmu nie było. Nie pamiętam, kiedy on był nagrywany. O wymianie zaworu ceramicznego był ten film, ale tam się wiele rzeczy jeszcze przy okazji wydarzyło. Wszystko wyciągamy z niego. Czy muszę wyciągać zaparzacz? Nie muszę. Nie muszę. Magnesik schowałem, to schowałem, to schowałem. Dobra, musimy go rozebrać do końca, słuchajcie. Bo trzeba się dostać do grzałki. A żeby się dostać do grzałki, trzeba się dostać do grzałki. No. Trzeba... Czekajcie, bo ja tu nic nie widzę. Dobra. Źle to robię. Czekajcie, zrobię to po swojemu. Żeby nie było. Żeby nie było. Tu. O, tu. O, wyciągamy. Tył mamy zdjęty. No to teraz idziesz, gościu, znowu na tekturkę. Druga strona. Chodź, tekturko. Chodź tędy, tekturko. Druga strona medalu. Na bok. Wyjąłem z prądu. Wyjąłem. Na szczęście moje. Gdzie wszędzie tutaj widzę pleśniawki. Rozbieramy i właściwie zaraz zobaczycie, gdzie był problem. Ale ja mam napisane, że on nie spienia mleka. A on nie przepuszcza w ogóle wody do zaworu. No to jak ma spieniać mleko? On kawy też nie robi, panie kochany. Od stania raczej się to nie zrobiło, chociaż... Nie sądzę. Nie sądzę, słuchajcie, żeby to się zrobiło od stania. Dobra, trzeba tu poodpinać zatrzaski. Może nie tym narzędziem. Mam nadzieję, że on nie jest tu w żaden sposób klejony. Bo ciężko to idzie. Czekajcie. Jakieś ślady tu widzę niebezpieczne takie. O, puść. Mamy to. No i teraz podważamy i wyciągamy. Miałem jakiś taki komentarz, że w ten sposób to robiąc, to się zatrzaski połamie. No, moim zdaniem się nie połamie, słuchajcie, ale może ja się nie znam. Pamiętajcie, każdy robi po swojemu, ja to powtarzam, nikt nie jest idealny, nikt nie robi idealnie. Po prostu każdy robi po swojemu, stara się, mam nadzieję, każdy robić to jak najlepiej. Czy tak jest? Różnie bywa. Moja metodologia podważania, widzicie to wszystko? Widzicie chyba, nie? Te wszystkie fafruście to jest spleśniała kawa. Wyczyścimy, jasne. Nie ma problemu najmniejszego. Gdzie lecisz, Dzido? Po co to się tak przewracać? Można sobie tu spróbować, jak już wam wejdzie, można trochę szarpnąć. Tak jak powtarzałem niejednokrotnie, te zatrzaski lubią strzelać, lubią. Te dwa są całe, więc spróbujmy je uratować. No, moim zdaniem Siemens tutaj trochę przegiął z tymi zatrzaskami. Takie delikatne to porobić. Jak nie idzie z jednej strony, próbujemy z drugiej strony. Gdzieś nam to w końcu puści, tak? O, tu jest odpięty. To będzie prościej chyba. Dobra. Trzeba się z tym trochę pomocować. Widzicie, robię to nie pierwszy i nie drugi i nie piąty raz. A i tak się trzeba z tym pomocować. O, teraz będzie naprężone. Strzeli to strzeli, słuchajcie. No tak to z tym bywa. O, puściła. Nawet się udało. To teraz się gdzieś tu włamiemy. Skoczył mi z powrotem świnia jedna. To jeszcze raz. O. Dobra. Może tak zostawmy, jeszcze włożę tu głębiej. Tą stronę mamy odpiętą, słuchajcie. Z tymi słyną te obudowy Siemensa z tego, że walka z nimi jest.
Teraz bym się gdzieś tu włamał chętnie, nawet tak delikatnie, żeby tylko podważyć, żeby zrobić takie drobne naprężenie, żeby te spinki odskoczyły. O, ta już odskoczyła, ta też już odskoczyła, słuchajcie. No i co? Brutalność wszechświata, część pierwsza. Tak to brzmi. No i teraz będę wam w stanie pokazać, co się dzieje, jak sobie nie wyczyścicie przed wysyłką dobrze ekspresu. Bo tutaj to widać jak na dłoni. Widzicie? To wszystko jest oczywiście do wyczyszczenia. Trzeba to spsikać sprayem jakimś czyszczącym najlepiej. No najlepiej takim, który ma jakieś tam antypleśniowe. Większość chemii takiej do czyszczenia w kuchni ma takie elementy. No a ja co obstawiam, słuchajcie? Ano obstawiam, że korek się zrobił na wylocie grzałki tutaj. Zaraz to sprawdzimy. Należy tylko pamiętać, że tu prawdopodobnie w tej chwili jest ciśnienie i to nie małe. Widzieliście wybuchy. Jak je spuścić, panie kolego? Najlepiej chyba tędy. Próbujmy. Do odważnych świat należy. No nie tak? Wydłuża się ten film, więc ja chcę dotrzeć do momentu, kiedy odpalimy go, bo będziemy go w stanie odpalić też w taki sposób, no, że nie musi być złożony, tak? W tej postaci, w jakiej jest teraz. No to dokręciłem, to teraz odkręcę. Mam nadzieję, że to pójdzie łatwo. Może śrubokrętem to zrobię. O, idzie. Tylko teraz wiecie co? Pamiętacie? Tym razem spróbuję tego nie zrobić w taki sposób jak ostatnio. Nawet tu podłożę. Może tak zróbmy, zabezpieczmy tutaj, zróbmy taki kapturek. Tu sobie będę trzymał, bo to będzie gorąca woda, grzeje grzałka. Jest ciepła, czyli grzeje, czyli z grzałką jest ok. No i co? Dostanę ja miałem powiedzieć? Dostanę w czapę ciśnienie? Oby nie, ale kto wie. Jeszcze za mało odkręciłem. Wiecie, boję się, no uważam, bo to jest wrzątek. Nie chciałbym tak centralnie wrzątkiem, może już nie wrzątek, bo ta grzałka już przestygła, ale no nie chcę dostać w japę. Schodzisz ty, dzido? Trzeba tu jeszcze zepchnąć cybant. O, już jest luźny. Dobra, zrobię to palcami, słuchajcie, no bo jakie mam wyjście? Jakie ja mam wyjście? O, nie było nawet ciśnienia. Dobra. Niech sobie tu spłynie nadmiar wody. Widzicie, że ciepła, bo aż paruje. Dobra, niech to tu leży. A my musimy się dobrać, moi mili, do końcówki. No ciśnienia w grzałce już nie ma, bo spłynęło dołem. Albo ta membrana kupiona jest wadliwa. No ale i tak czy siak trzeba to sprawdzić. Wezmę sobie porządny, matko jaki tu bałagan, porządny bit do tej śrubki. Widzicie, wszędzie, po prostu wszędzie resztki pleśni. Tak, wysprejujemy, wyczyścimy, żaden problem. No i tyle, no, w tej kwestii. Wkręcamy śrubencję. Trafił się akurat EQ6 na bez dubli, będą na pewno bez dubli. Przypominam dla nowych widzów, to jest moja praca. Sauté. Czyli tak to wygląda, pauzy tylko na telefony, pauzy tylko na jakichś klientów. No do WC też czasami polecę, słuchajcie. Dobra, odwracam do Was. Przechodzimy do kluczowego momentu. Czyli odsuwam sobie grzałkę i jeszcze sobie, słuchajcie, pokażę Wam co robię. No nie mam kamery od góry, ale zastanawiam się, powtarzam cały czas nad tym. Muszę wyciągnąć tą końcówkę z grzałki. To, że tu nie było ciśnienia, to jest akurat zły znak, bo może się okazać, wiecie, ja tak naprawdę nie wiem jaki, nie wiem czy to jest nowy zawór ceramiczny, gdzie on był kupiony, tego nie wiem. Ja zawsze powtarzam, kupujcie części ze sprawdzonych źródeł, no ale sądząc, popatrzcie, sądząc po tym, co jest na końcówce czujnika, widzicie, białe, to jest kamień, należy zakładać, że tu może być podobnie. Wyciągamy tą końcówkę, no cóż tu się zastanawiać, wyplatam ją z kabli, zaraz Wam ją pokażę. Grzałka ciepła, ale już nie gorąca. No i jest odpowiedź, słuchajcie.
Staram się wam to przybliżyć na tyle, żebyście widzieli. I tu klient nie zajrzał. Tu klient nie zajrzał, może nawet zbliżę tak. Tu klient nie zajrzał, a to wszystko jest zapchane. O, widzicie? Masakra. I tu jest korek, słuchajcie. I to mogło już wpłynąć do zaworu. Miejmy nadzieję, że nie. Bo wtedy trzeba czyścić też zawór. Pokażę wam to na zbliżeniu. Wyostrzę. Postaram się przynajmniej. Już trochę tego odpadło, słuchajcie. Tak. To jest problem. To jest problem. Jedyny, mam nadzieję. I rozwiążemy problem. To się nie wydarzyło od stania ekspresu w kolejce. Nie ma szans. To się wydarzyło od tego, że ekspres był zabity kamieniem i klient tu nie zajrzał. Słuchajcie, robię pauzę, muszę to wrzucić w odkamieniacz, ale nie dotykam się niczego. Wracam z wyczyszczonym. Jestem, mam tu odkamieniacz. Słuchajcie, mam to wyczyszczone, jak widać. Ale ważna rzecz, ponieważ w tym wszystkim może być kamień. O, jeszcze końcówka, słuchajcie, też zapomniałem. Widzicie? Zaraz wam pokażę z bliska. Tylko zdejmę, nie łamiąc jej, mam nadzieję. O. To są newralgiczne punkty, jeśli się nie dba o ekspres albo ma się bardzo twardą wodę, bo tu nie twierdzę, że tu nie było dbane o ekspres. Teraz trzeba na pewno o niego zadbać, bo jest przypleśniały. Może do tej kamery wam to pokażę, słuchajcie. Jak się tylko nauczę, jak ją włączyć. O, spójrzcie, mam nadzieję, że wyostrzy. Widać to? Tutaj jest słabe światło, jest obrośnięte kamieniem. Zaraz, o, tu z tej strony też będzie dobrze widać. Widać ten kamień wyłażący z tej końcówki, słuchajcie. Sprawdźmy, czy jest przelot. Tu o dziwo jest. W odkamieniaczu wymoczyć. Resztę, jeśli jest przelot, pamiętajcie, jeśli jest przelot, to aż wyłazi ten kamień tutaj. To teraz robimy taką rzecz, że trzeba z tej grzałki ten kamienny osad wypłukać, bo on za chwilę, jak to złożycie bez przepłukania grzałki, za chwilę będziecie mieli ten sam problem, czyli wkładamy sobie to, smarowidło, no składam to z powrotem jakby, prawie że, tu zakładam wężyk, na razie, nie, tu nie zakładam właśnie wężyka, błąd, mój błąd, na razie bez tego wężyka, zakładamy końcóweczkę. Ok, trochę ją przesmarować, żeby się ładnie w grzałce, słuchajcie, ułożyła. No i przy Siemensach by się przydał ten widok z góry. Pomyślę o tym, słuchajcie. Na razie tu nic nie skręcam. Wkładam to po prostu tak, jak leci. Czy uszczelka jest w środku? Jest. Wkładam to jak leci. Wkładam, ponieważ on uszczelnia, wkładam czujnik, bo on tutaj ma trzymać tą uszczelkę. Chodzi o to, żeby przelać tą grzałkę odkamieniaczem, jak tylko znajdę zawleczkę. Przelać tą grzałkę odkamieniaczem, nawet lekko tutaj, zaraz wam pokażę, o co chodzi, tylko sobie tu ogarnę. Przelać tą grzałkę odkamieniaczem, żeby tu się ten odkamieniacz wylał. Zaraz sobie tu jakiś pojemnik znajdziemy, może być szklanica. To idzie nam tu. O. Nabieram odkamieniacza, jeszcze potrzebuję, słuchajcie, wężyka. Mam nadzieję, że widzicie to mniej więcej. Wpinam się teraz w tą końcówkę. Pokażę. Wpiąłem się w tą końcówkę i przelewamy odkamieniacz przez grzałkę. Parę razy. Można nawet tak napełnić, zaraz to zrobimy, żeby sobie chwilę postał. Tam nie ma dużo tego, ale jest, ale jednak jest. Okej. No i tak, wiecie, nawet wypłukać. Reszta już nam wypłynie, ale trzeba wypłukać te okruchy kamienia. Można nawet zrobić tak, jak jest pełna już grzałka. Żeby trochę to tutaj w środku postało. O, niech on tam chwilę popracuje. Grzałka jest ciepła, więc to troszeczkę przyspieszy. I teraz zaraz wam pokażę, co tam się dzieje. Można, tylko bardzo delikatnie, ostukać tą grzałkę miękkim jakimś końcówką śrubokręta, ale to delikatnie, żebyście nie uszkodzili elementu grzewczego. No i tak parę razy, ja widzę, co tam się leje, zaraz wam to pokażę. To jest ważne, bo tak to wystartujecie, w tą malutką dziurkę w końcówce grzałki wpadnie od razu jakiś paproch. No i Lipton, tak? Zapcha i znowu rozbieranie. Każde takie uruchomienie nagrzewa grzałkę. Grzałka będzie gorąca. Myślę, że już.
Więc teraz trzeba zrobić taką rzecz, chciałbym, żeby ta grzałka nie była pusta, czyli mam cybant, mam wszystko, zalewam ją, może być od kamienia, to nie przeszkadza. Poczekajcie, bo mam telefon kolejny. Jestem, słuchajcie. Przypomnę tylko, bo to się nasila, słuchajcie. Nie dzwońcie do mnie o porady w trakcie, bo to akurat taka rozmowa była. Ja wszystko rozumiem, że chcielibyście, żebym wam pomógł, ale ja nie mam czasu na udzielanie porad. Słuchajcie, zrozumcie, bo nawet 2 czy 3 dni temu, jak powiedziałem, że nie zajmuję się poradami, to usłyszałem bardzo polskie przysłowie, coś tam ci w coś tam. Nie będę tutaj tego przytaczał, bo mnie to śmieszy, słuchajcie, ale to jest serwis, to jest firma, ona ma zarabiać, ja mam zarabiać. To nie jest firma doradcza, słuchajcie, tyle. I wiecie, jak ja wam mówię grzecznie, że wam nie pomogę przez telefon, bo po pierwsze się nie da, po drugie nie mam na to czasu, po trzecie to nie jest firma doradcza, a wy mnie, nie wy, wyjątkowy przypadek, dawno już tak nie było, wyzywacie za to. No ludzie, wracając. Napełniam grzałkę. Nie widzicie? Tu się leje woda. Zatykam i próbuję tutaj włożyć, żeby ta woda już nie uciekła. O! Wiadomo, zaraz będę to dokręcał, ale żeby zatamować, żeby grzałka była pełna. To samo, co się robi przy grzałce DeLonghi. Teraz mogę trochę odciągnąć, bo mi nie chce wejść, bo jest podciśnienie w grzałce. Mam nadzieję, że to się trzyma jako tako, żeby nie lało się. Nawet jeszcze dociągnę, dobra. Zaraz będziemy to dokręcać. Teraz tu. Dolewam wody, ale tak, żeby odciągnąć z wężyka. Tu się trochę nalało. Dobra, nic się nie dzieje. Teraz kawałek ręcznika by się przydał, bo tu będzie pewnie nadmiar wody, żeby tu nie pozalewać za bardzo. Słuchajcie, tutaj trzeba i tak potem sprawdzić, czy się nie polało, ale no, wyjąłem aż końcówkę. Może to i dobrze, bo mogę dolać tego tutaj jeszcze trochę. Żeby było do pełna. Czy ta woda gdzieś ucieka? To jeszcze nam tu wejdzie. No to dodajemy. O, przesadziłem. Muszę trochę odciągnąć, bo nie włożę. Jak włożę tą końcówkę, to się poleje. Dobra. No wiem, że nie widzicie. No ale widzicie, co robię mniej więcej, tak? Wkładamy. Wkładamy. Za pamięci ściągamy teraz wężyk, który nie chce nam oczywiście zejść. No, odwracamy sytuację, tak? Nie łamiąc końcówki. To mamy. To mamy. Zakładamy wąż zasilający zawór ceramiczny. Jest nadzieja, jeśli nie nabrał zawór ceramiczny tego kamienia, to mamy nadzieję, że te operacje nam pomogły, słuchajcie. Film się robi długi, ale mam nadzieję, że mamy temat załatwiony cichą. Na razie cichą, dobra, mamy to wciśnięte. To zaraz dołączymy. Przyspieszamy, słuchajcie. A, miałem wam pokazać, zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Może jak zamieszam. Patrzcie się na dno szklanki. Widzicie, ile tam tego pływa? I tak większość jeszcze leży na dnie. To są wszystko osady kamienia. Może od spodu zobaczycie. No nie, może od góry zobaczycie. Ciężko to pokazać. Tam jest pełno takiego piasku. No nieważne, nie będę się teraz nad tym rozwodził. Nie będę sobie też brudził od kamienia czy wody. To była zresztą woda, nie od kamienia, jak się okazało. Dobra, słuchajcie, tu mamy. Przykręcamy tą śrubkę, która trzyma nam górną końcówkę grzałki. Czy to jest tu dobrze zapięte? Jest. Oczywiście będziemy patrzeć, czy się nie leje. Kręcamy tą śrubkę z powrotem, bo tak to wywali nam końcówkę grzałki. Tu zawsze używajcie do tej śrubki idealnego bita, bo ona bardzo łatwo się obkręca. Czy okręca, nie wiem jak się mówi. I potem jest ją ciężko wykręcić. Już wyrywałem kiedyś z tej końcówki. I teraz co ważniejsze, a właściwie równie ważne, czy ja tu już rozrabiam? Jeszcze nie. Zakładamy ten cybant. Właśnie, powiedzcie, to się nazywa cybant, bo to jest opaska zaciskowa metalowa, ale całe życie na to byłem nauczony mówić cybant. Nie mówię, że byłem dobrze nauczony, bo może nie byłem. Czekajcie, znowu telefon, a te przedświąteczne, wiecie, ostatnie dni muszę odbierać. Sekunda. Chciałbym już skończyć ten ekspres. Znaczy, zdiagnozować. Tu wszędzie ten kamień lata. Tu mamy wpięte, tu mamy wpięte, tu mamy dokręcone. Tu mamy już prawie naciągnięte.
Dokręcamy, a potem ten cybant odwrócę, słuchajcie, bo mi to nie pasuje, że on jest tak odwrotnie. Co prawda to nic nie zmieni, ale wiecie, ma być jak fabryka. I już. Dobra, kręcę, odpalamy. Mam nadzieję, panie Przemku, o ile dobrze pamiętam, że udało się pomóc. No, podsumuję to potem. Słuchajcie, dobrze, że próbujecie. Tutaj żadne błędy, jeszcze spojrzę na powietrzacz, jest ok. Żadne błędy na ten moment nie wyszły, że pan Przemek popełnił. Wszystko było dobrze, tylko zabrakło chyba trochę doświadczenia, tak? No bo ja najczęściej jak jest problem z przepływem wody, to zaczynam w ogóle od tego. No ale to normalne, no słuchajcie, no ja to robię na co dzień. I tyle, mili państwo. I jak się tego przerobi ileś tam, w każdej branży chyba, to pewne rzeczy już się wie. No to tak na tym polega doświadczenie, słuchajcie. Dobra, mam nadzieję, że nic tu nie wybuchnie. To jest tak... Wyłączę go z prądu. Tak jak cię mogę. Nie podoba mi się, jak to przykręciłem. Za każdym razem się w tym momencie poprawiam. Nie podoba mi się, poluzuję to. Podciągnę to wyżej. No nie chciałbym, żeby to strzeliło. Tu się tak naprawdę niewiele może wydarzyć. No może trochę. Ale walnie mi w monitory, które są przede mną, słuchajcie. A tego bym nie chciał, bo byłoby niemiło. Kombinerki. Na stanowisku serwisanta zawsze jest bałagan. Pamiętajcie, żeby nie złamać. Ciekawe, czy ta membrana działa. Bo one bardzo często, słuchajcie, jak już zadziałają, to już się nie domykają. No ale tego nie wiemy, nie będę wymieniał. Prawdopodobnie to nie był problem membrany, panie Przemku. Tylko to był problem, że ona robiła swoje zadanie. Pytanie, co było powodem wymiany zaworu ceramicznego, bo może to też był... Wiecie, może tak naprawdę należało wyczyścić grzałkę i po temacie. A tutaj zawór ceramiczny niecałe 300 z tego co pamiętam. A membrana też 6-7 dych kosztuje, ta. No i no jasne, nowy zawór ceramiczny na pewno ekspres dłużej posłuży, bo to jest element newralgiczny w tych ekspresach zużywający się, uszkadzający się od kamienia przede wszystkim, słuchajcie. Dobra, ale rozgadałem się. To już mamy złapane dobrze. Jeszcze sprawdzam checklista, to włożone. Tu nic nie wyciągałem. To mamy. Teraz będzie trochę więcej czujników do oszukania, ale to za chwilę. Dajmy mu mocy. Dajmy mu wody. Pytacie czasami, jak diagnozować sobie sprawy. Właśnie tak, tylko pamiętajcie, ja mam to też w opisie filmu. To jest prąd, to jest wrzątek, chemia, odkamieniacze. No uważajcie, bo mam telefony od was, że prąd was kopnął. Przeżyliście super. Można, słuchajcie, 230 V, ale ekspresy pouszkadzane od takich zwarć też mam. Palimy dzidę. Proszę włożyć zaparzacz. No tak, czekajcie, bo kolejny telefon. To teraz tak. Tematy narzucają telefony. Dzwoniła bardzo sympatyczna pani, przed chwilą odebrała ekspres. Ten ekspres pokazał komunikat pusty obwód przy ruszeniu. Wiecie, DeLonghi poskakał w samochodzie. Jeśli jesteście naszym klientem, takie, bo pani przepraszała, że zawraca głowę, to jest pomoc techniczną, w granicach rozsądku oczywiście, macie w cenie usługi, więc jeśli był problem, pani zadzwoniła, pomogłem, odpowietrzyliśmy ten ekspres razem. Pani powiedziała, komentarz, że w moim wieku to już nie powinna mieć takich urządzeń. Nieprawda. Po to jest serwisant. Takie jest moje zdanie, żeby wam pomógł. Zadzwońcie, tylko nie po porady na zasadzie obejrzałem pana film na YouTubie, bo ja na to nie mam czasu. Natomiast wiadomo, z gwarancją na usługę idzie jakaś tam pomoc techniczna. Proste. Dobra, bo gaduła. Palimy dzidę. Zgasła dzida. Tyle czasu gadałem, słuchajcie. Tu się już nic nie powinno lać, ale teraz trzeba, tak, wodę mamy oszukaną, wodę mamy podłączoną, zamknąć drzwiczki, tu jest czujniczek. Można sobie przyłożyć drzwiczki, można sobie przyłożyć śrubokręt. To jest zwykły micro switch. Jeszcze podepnę, słuchajcie, wężyk, będziemy od razu wszystko sprawdzać, bo ja jestem dobrej myśli, że ten ekspres zrobi wszystko to, co powinien ten ekspres zrobić. Wkładam sobie symulator mleka. No i naciskam microswitch. Trzymał będę ręką. Patrzę, czy się nic nie leje. Miejmy nadzieję, że nie. Zapina się zaparzacz. W momencie, kiedy ja puszczę ten microswitch, ten ekspres złapie pauzę, więc gdyby się coś działo, no to będziemy go ratować. Grzeje się, bo słyszę. Wiecie, możemy coś źle mogliśmy coś zacisnąć. Idzie.
Widzicie? I to, co pisał tam pan Przemek, komunikat o wodzie gazowanej, to już zaczynało go zapychać. No i się zapchał. Proszę opróżnić pojemnik na skropliny. Czekajcie, ja może tak włożę ten śrubokręt, żebym nie musiał go łapą trzymać, bo mnie to trochę denerwuje. Coś takiego. Chociaż od wibracji może się wypiąć. Nawet jest pianka mleczna ustawiona. Testowane było, słuchajcie. No i co? Spróbuję go tak ustawić, żebyście chociaż trochę widzieli. Dajemy do tyłu. No jak coś wybuchnie, to będziemy wszyscy widzieć. Pewnie pokażę za mało wody. No jest brudny, będziemy go myli. Nie wiadomo, czy to koniec usterki. Ale dajmy mu szansę. Tu widzę na podglądzie na szczęście, co się dzieje, więc mam nadzieję, że... I tu macie pełną diagnostykę. No, należało zacząć od grzałki, poprzez zawór ceramiczny, poprzez membranę. Właściwie grzałka, membrana, zawór ceramiczny. Po temacie, słuchajcie. Zaraz wam jeszcze podsumuję, bo dużo tych ekoszustek jest na rynku i tutaj naprawdę, panie Przemku, dobry kierunek, tylko zabrakło tego jednego elementu, panie Przemku. No jeszcze dla pewności ja zerknę, czy tu sucho. No sucho. Jak jest przytkany obwód, gdzieś jest problem z przepływem. Gorąca woda, pianka mleczna. No zróbmy kawę, cappuccinę. Co prawda z symulatorem mleka, ale cappuccinę tak na koniec. Trochę tu będzie czyszczenia, no mówię. Czyli wygląda na to, że pan Przemek naprawdę szedł dobrą drogą. Pytanie, jaka jest historia tego ułamanego zaworu ceramicznego. Jeśli to nie tajemnica, jeśli pan ma ochotę, panie Przemku, pod tym filmem napisze pan komentarz, jaka była historia tej naprawy. Tak krok po kroku, nie ma się czego wstydzić. Złamało się, to się złamało. Zdarza się nawet w serwisie, więc dzielmy się tą wiedzą, doświadczeniami także waszymi w komentarzach czy w grupie na Facebooku, do której link macie w opisie, bo z tego wyciągamy naukę. Ja, wy, wszyscy. No to sytuacja win-win-win. Dobra, palimy. Cappuccina. No tak, wiadomo przecież, że niewystarczająca ilość wody. Muszę sobie jakiegoś oszusta do tego skonstruować, bo ja kiedyś oszaleję przez to. Idzie. Już będę tak trzymał, słuchajcie, bo nie chcę, żeby przerwał ten proces. On chyba zaczyna od mleczka. Dwa. To jest pienia. Jak widać. Dajmy mu zrobić całą tą kawę. Będziemy widzieć, czy ten proces spieniania się nie przerywa, gdzieś się coś nie przytyka. Koniecznie teraz odkamienianie w tym ekspresie, słuchajcie. Koniecznie. Trzeba wypłukać resztki tego. On przy tym odkamienianiu może się ponownie zapchać. To też pamiętajcie. Jeśli byście po takiej czyszczeniu tej końcówki grzałki, jeśli by w którymś momencie on znowu się zapchał, rozbieramy z powrotem, słuchajcie. Można powyciągać te wszystkie elementy, wymoczyć w sensie w jakimś obiegu z odkamieniaczem. Można to zrobić też tak. Ja wypłukałem te fafruście, one gdzieś tam pływają już wylane. No wszystko działa, słuchajcie, widzicie. Dobra, żeby nie przedłużać, zatrzymuję. Daję mu dokończyć, żeby sobie wszystko wróciło. Ok, wyciągam mu czujniki, oszusty i inne. Wezmę go na bok. Podsumowując, słuchajcie, bez dubli, odcinek kolejny. Kolejność. Jak macie takie problemy. Jeśli widzicie, że membrana przepuszcza wodę tędy, to co widzieliście na samym początku, ja może zniknę teraz z ekranu. Jeśli widzicie, że membrana podczas startu, jeśli sobie skonstruujecie, nie boicie się, uważajcie, przypominam, uważajcie, prąd, wrzątek. Jeśli skonstruujecie sobie takie stanowisko diagnostyczne i od razu widzicie po starcie ekspresu, że płynie tędy woda, zacznijcie od grzałki. Odepnijcie górę, odepnijcie dół, chociaż w dolnej rzadko się zapycha, ale odepnijcie obie te końcówki. Sprawdźcie, czy nie są pozapychane. Ta końcówka górna z reguły najczęściej jest zapchana. Jeśli tak, no to macie odpowiedź. Pytanie tylko zawsze, czy już nie poszło do zaworu ceramicznego. Jeśli grzałka jest drożna, no to idziemy w zawór ceramiczny. Możecie go sobie regenerować w serwisie, jest to nieopłacalne, bo trzeba dać na to gwarancję. Ekspresy zatarte kamieniem z reguły już mają powycierane te... No, tak się to robi w serwisie, słuchajcie. Wymiana zaworu ceramicznego. Membrana czasami się psuje. Więc jeśli nie chcecie od razu pakować się w większe koszty,
można tą membranę wymienić, to jej nie zaszkodzi. Jeśli to nie pomoże, tak jak w tym przypadku, tutaj akurat okazało się, że trzeba zregenerować grzałkę. Tyle, słuchajcie. Tyle w temacie. Tyle w temacie. Kończymy ten przydługi. Nie to, jak zwykle, Stream Deck. Powtarzam, muszę mieć Stream Decka. Słuchajcie, udało się, super. Nowy zawór ceramiczny, nowa membrana, wyczyszczona grzałka. Poza napędem. Ekspres jak nowy, słuchajcie. Tyle. Tyle, słuchajcie, przy czwartku wyjątkowo, bo we wtorek był film o promocjach. Myślę, że paru osobom się przydał, tym bardziej, że fajna dyskusja w komentarzach, wrzucacie jakieś nowe promocje, to mi się bardzo podoba. Kawki przypomnę, ale już przed świętami ich nie dostaniecie, jeszcze ten kamień się tu wszędzie wala. Już przed świętami wysyłek nie będzie. Zielona 85% arabika, 15% robusta, już tak szybko, czerwona 60% arabika, 40% robusta, mocniejsza kofeinowo, ta bardziej zbalansowana, obie dobre. Zapraszam, napiszcie maila, mail macie w opisie filmu, napiszę wam jak ją zamówić. Demolka, słuchajcie, zapraszam w sobotę na film przedświąteczny, tam się widzimy, tam sobie pożyczymy. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor, dajcie lajka, dajcie suba, pełna diagnoza z Siemens EQ6. Dzisiaj miłego wieczorku, trzymajcie się, cześć.